Dobry, witam w nowym roku, w nowym projekcie. Uważni widzowie zauważyli, że tu już od dłuższego czasu poniewiera mi się takie elementy konstrukcji. To jest suwnica warsztatowa, za bardzo tanie pieniądze kupiona w cenie złomu od mojego byłego pracodawcy. I z niej zamierzam teraz sobie, jak po tytule widać, zrobić suwnicę tu do warsztatu. Już wiek coraz, licznik coraz wyższy, sił coraz mniej, kręgosłup coraz słabszy. Także mam nadzieję, że to będą ostatnie ciężary, jakie tu będę w warsztacie dźwigał. No a potem już będziemy coraz wygodniej pracować. Tyle tytułem wstępu. Może jeszcze pokażę, dlaczego taki tytuł, że przebudowa, a nie budowa. Ale to muszę jakoś papier znaleźć, jakiś długopis i na rysunku wytłumaczyć. To może za chwilę. No i obiecane wyjaśnienie. To urządzenie, kiedy jeszcze pracowało, wyglądało mniej więcej tak, że tu gdzieś w rogu słupeczek. On miał poprzeczkę, zastrzał. Tu była belka. O, tak to wyglądało. I tutaj wciągnik z hakiem szkicowo. Natomiast u mnie będzie to zupełnie inaczej, bo będzie to zrobione tak, że, gdzie to jestem tu, że będzie dwie belki, słupek, poprzeczka, jedną ręką bardzo źle mi się rysuje. Tu będzie koło, to będzie ruchome i tu będzie zawiesie. Co już wiem, tutaj mamy koło ma 170, poprzeczka będzie miała 140 i tu poprzeczka będzie miała 140. Tak, stąd będę wiedział wysokość tej belki, a szerokość całości będzie, tu sobie mierzyłem, szkicowałem, będzie 360. I mniej więcej tak będzie wyglądać ta moja suwnica. Także teraz już wszystkie wymiary znam. Mogę te materiały, które mam, porozcinać, poprzecinać, pospawać. To będzie tematem kolejnego wejścia i kolejnego fragmentu filmu. Także czekamy, aż się coś wydarzy. No i oto pierwszy element, najłatwiejszy do przygotowania, został wykonany. Tutaj spawy, które już nie są potrzebne, wstępnie zostały wyszlifowane, a zacięcie, które przy rozbiórce zostało wykonane, to zaspawałem. To się jeszcze do gładkości zaszlifuje i pierwszy element gotowy. Najłatwiejszy, jak wspomniałem, teraz biorę się za następne. No i pierwsza część, która wyglądała tak, jak tu na załączonym obrazku, wygląda obecnie tak. Pocięte, poszlifowane, powiercone tam, gdzie ma być. Czeka na montaż. A teraz spróbuję timelapsa skręcić z tego, jak doszło do tego, że mam tam już gotowe części. Z tym, że to takie miejsce jest trochę mało ciekawe. Nie wiem, czy uda mi się tak ustawić aparat, żeby ten film nakręcić, ale popróbuję. Także widzimy się za chwilę, jak gdzieś Was tu umieszczę na statywie. No i jesteśmy. Mam nadzieję, że za dużo nie pozasłaniam łokciem, chociaż tak z tego ustawienia wygląda, że też niedużo pokażę. No ale spróbujemy jakiegoś timelapsa skręcić.
No dobrze, tu kamerę wyłączę. Mam nadzieję, że coś się nagrało. Plazmą wszystkie niepotrzebne spawy wycinam. A schowam kamerę, to zaraz będzie siwo, sino i tak nic by nie było widać. Także jak coś znowu ciekawszego się pojawi, to się odezwę. No i po wycinaniu pozostały tu takie dość grube, do centymetra może nawet nadlewy, bo tam nie szło dość spalnikiem. Także teraz sobie plazmą to wydmucham, żeby nie tracić czasu, prądu i tarczek do szlifowania. Nie będę tego filmował, co najwyżej jakieś timelapsy po jakieś ujęcia powrzucam. No bo i tak byłby tylko szum i błysk, więc nic ciekawego. No i oto, tu już widać ładnie wydmuchane, prawie na płasko. Tutaj do połowy, tu jeszcze nie. Ale parę minut wydmuchiwania plazmą i jest to już prawie płaskie. A nie godzinami szlifować, tracić prąd, tarczki, czas, zdrowie. Także wydaje mi się dobra metoda. I już jest przygotowane do szlifowania. Jeśli zacznę szlifować i coś będzie jeszcze za wysoko, to jeszcze sobie dmuchnę, ale generalnie to o takie coś chodziło. O. No i tak to wygląda. Nie jest to jeszcze pełna estetyka, jakie bym chciał, ale przy długim weekendzie nie nabędę kolejnych tarczek, a już zostałem z ostatnią. Cieszę się ostatnimi dniami wolności, więc chciałbym zrobić jak najwięcej. Czyli tak zgrubnie jest to przygotowane. Na drugim jest już zrobione na elegancko. I co? Taki krótki raporcik z frontu i ja walczę dalej. Taki króciutki tylko filmik, jak żłobienie plazmą fajnie działa. Tu był centymetr do zaszlifowania. Gdybym to próbował ściernicą, gumówką obrobić, zajęłoby mnóstwo czasu. A tak jest wyżłobione pięknie i tylko do wyrównania będzie wyglądało podobnie jak tutaj. No i prawda, że pięknie. Teraz już poza kamerą wszystkie takie spawy, wszystkie takie rzeczy, które są do przygotowania, przygotuję. Może na koniec zajmę się estetyką, żeby to na gładziutko wyszlifować. A na razie, ponieważ się trochę spieszę, to w takim stanie to zostawiam. No i kolejny etap procesu tworzenia suwnicy. Jak widać, to co tutaj zostało obcięte przy demontażu jest bardzo nierówne. Tu spróbuję pokazać. O, tu wyrysowałem linię, po której to należy ciąć. Samego cięcia nie będę pokazywał, no bo to tylko snobiskier, więc nic ciekawego. A w dodatku hałas. A obrównam sobie ten koniec słupa. No i króciutki raporcik, co się tu odbywa u mnie. Odrzucę sobie rękawice. Te dwa końce już są tu przygotowane, ustawione do kątownika. Możecie mi wierzyć, że są. I teraz przenoszę się na drugi koniec. I to, co było nierówno odcięte, o tak sobie odrysuję. W ten sposób będę miał równą długość. No, a ponieważ nie mam jak kamery zainstalować, to zainstaluję ją sobie, to zrobię to poza kamerą. O, tak, w ten sposób. No i jak zwykle u jędrka albo nie dzieje się nic, albo dzieje się wszystko na raz, więc nie patrzcie na ten bajzel na stole, bo tematem dzisiejszej lekcji jest suwnica, a już ostatnie elementy do tej suwnicy dorabiam, więc również na tym się skupcie, oglądając film.
I cóż, działamy. I o to Jędrkowi chodziło. Przed montażem, przed spawaniem została mi ostatnia czynność. Tutaj już takie detale przygotowałem, ale tego nie filmowałem. Dla zainteresowanych dokładnie takie same wykonywałem w poprzednim filmie. A teraz tu zostało mi odpunktować, oznaczyć ślady pod śruby i zwiercić. Samego punktowania no to nic ciekawego, tylko pokazuję, jak to sobie zamocowałem, żeby zachować równoległość. O, proszę, tu jest taki wysoki kant. Zapunktuję i spotkamy się przy wiertarce. No to niniejszym przystępujemy do spawania. Znowu się tam spotkamy. Tak wygląda tutaj przygotowanie do spawania. Samego spawania też nie będę filmował, bo tego się na moim kanale dużo zdarzało. Tutaj z premedytacją jest taka potężna, zostawiona przerwa, żeby to dobrze przetopić. To jednak będzie trzymało cały ciężar. Także oprócz tego, że jest sfazowane, to jeszcze przerwa zostawiona. Będzie ciężki podwójny, potrójny spaw położony i to musi trzymać. No i już prawie jestem gotowy do montażu. Tu wszystkie narzędzia, których używałem, to widzicie po kolei. Tutaj nawet położenie tego młotka jest nieprzypadkowe, żeby uzyskać płasko równoległość. Teraz sobie to wstępnie przyłapię spawami, takimi, jak Amerykanie mówią, tak welding. I postawię do pionu, spawam na gotowo. Ale powiem wam, różne rzeczy dziwne w życiu robiłem, ale takiego setupu jeszcze nie miałem. No i ostatni, najtrudniejszy moment z montażu. Przygotowałem sobie, to jest dopiero odpowiednia wysokość. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Teraz tą belkę, tą tutaj, trzeba położyć tutaj, przypiąć, przykręcić, zabezpieczyć. I to powinno wystarczyć do podniesienia na wysokość tam, tam i tam. Za chwilę przyjedzie pomocnik i będziemy to robić w kilka osób, więc nie będę filmował. Dopiero pokażę finalny efekt. No i mimo wszelkich starań udało się suwnicę poskładać, zmontować to wszystko. Teraz już jedną sztukę sobie wykonałem, taki tam wysięgnik, drugi symetrycznie muszę zrobić, on się tu nie wyostrzy znowu, drugi taki sam muszę zrobić na przeciwną stronę i wtedy będzie można połączyć instalację elektryczną i sprawdzić działanie. No i cała konstrukcja jest zmontowana, poskładana. Tutaj ten przewód, jak się zrobi trochę cieplej, to go urównam, ułożę lepiej. Na razie jest około zera w warsztacie, więc przewód trochę taki twardy, on się uleży. A teraz co mi zostało, to gdzieś tu, tu zrobić przyłącze elektryczne. Rozrysowałem sobie ten schemat, żeby wiedzieć, co autor miał na myśli.
Teraz połączę wszystkie te przewody, wszystkie wejścia, wyjścia i no, zaproszę na próbę działania. No i co? Za pierwszym strzałem udało się elektrykę połączyć tak, jak powinna połączona być. Tu mamy sterownik. O, uda mi się, czy się nie uda. Jedziemy w górę. Tak, jedzie w górę. Jedziemy w dół. Tak, jedzie w dół. Tak to pracuje. Góra. Dół. Tak miało być i tak jest. Zamykam, składam. I tu jeszcze została mi takie drobnostki. Linka, na której powinien wisieć ten sterownik. Tam jeszcze jakiś taki odbój wyłamany. Takie dwie drobne kosmetyczne prace. A jak będzie wiosna i jak będzie ciepło, to jeszcze sobie całość pomalujemy. A na ten moment z budowy suwnicy wszystko. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do skomentowania, wyrażenia sympatii lub antypatii. Łapki w górę, łapki w dół. To już według waszego uznania. Im więcej sygnałów, że ktoś obejrzał i się przejął moją pracą, tym mi jest lepiej i łatwiej. Także proszę o znaki życia. Pozdrawiam i do następnego projektu.